zaskoczyło nas to, że tych chętnych jest zdecydowanie mniej. Mniej osób odwiedza schronisko, mamy mniej adopcji. Co roku jest to okres, w którym troszeczkę mniej zwierząt znajduje domy. Natomiast ten rok jest szczególny jeszcze z drugiego powodu. To jest taki chyba pierwszy moment, kiedy ludzie mogli wyjechać na urlop. Pandemia odpuściła na moment. No i po prostu wszyscy te plany urlopowe przedkładają nad adopcję zwierząt. Zwierzęta nie rozumieją tego, że jest okres urlopowy i one potrzebują domów cały czas. Są takie zwierzęta, które są w szczególnie trudnej sytuacji, one nie mogą czekać. I to są właśnie koty. Koty bardzo źle znoszą pobyt w schronisku. Mała klatka, mała przestrzeń, obce koty wokół, obcy ludzie, szczekanie psów, które tutaj słychać. Oprócz tego choroby zakaźne, które szaleją po prostu w miejscach, gdzie jest duże skupisko zwierząt. To wszystko sprawia, że ich życie nawet w najlepszym schronisku jest zagrożone. I chociaż i lekarze, i opiekunowie, i wolontariuszki stają na rzęsach, żeby tym kotom zapewnić jak najlepsze warunki, no to po prostu nie jest miejsce dla zwierząt, zwłaszcza dla tak małych organizmów jak organizmy kociąt. Jest mnóstwo kotów, które czeka na domy i bardzo tych domów potrzebuje. I dla psa, i dla kota pobyt w schronisku to jest bardzo trudne przeżycie, ale psy zwykle szybciej się przystosowują do tych warunków, jakie tutaj panują. Koty są zdecydowanie bardziej terytorialne, przywiązują się oprócz tego, że do swojego opiekuna, to do miejsca. Zwykle źle znoszą też towarzystwo innych kotów, na które są tutaj skazane. One też tutaj trafiają zwykle, no wiadomo, z ulicy niezaszczepione, dlatego są też bardzo podatne na choroby. A kiedy się stresują, to ich odporność jeszcze bardziej spada, a takie choroby, które w domu nie są zbyt trudne w wyleczeniu, jak na przykład koci katar, w warunkach schroniskowych są dla nich nawet śmiertelnym zagrożeniem. Mówi się często, że właśnie okres wakacyjny to jest taki czas, kiedy ludzie wyrzucają te zwierzęta i ich więcej trafia do schronisk. I chyba tak jest rzeczywiście w innych miejscach w Polsce. My w Warszawie nie zauważamy takiej tendencji. Tych zwierząt w schronisku w tym okresie wakacyjnym jest więcej właśnie dlatego, że mniej osób przyjeżdża, żeby je adoptować. Natomiast jeśli chodzi o napływ zwierząt, no to on w zasadzie się nie zmienia przez cały rok. Tutaj właśnie jedynie różnica dotyczy kotów, bo ten czas od późnej wiosny do wczesnej jesieni to jest moment, kiedy się koty rozmnażają i tych kociąt jest u nas bardzo, bardzo dużo. Nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby ktoś zwrócił zwierzę, bo wyjeżdża na wakacje. Jeśli powodem jest wyjazd, to raczej dłuższy, do pracy, na studia, za granicę. No trzeba też pamiętać, że jest naprawdę bardzo wiele możliwości, żeby takiemu zwierzakowi zapewnić opiekę na czas naszego pobytu na wakacjach. No, oprócz tego, że większość z nas ma znajomych, rodzinę, którzy pewnie mogą pomóc, jeśli zapytamy, poszukamy tej pomocy. Ale nawet jeśli nie, to jest w Warszawie, ale też w wielu miastach już tak naprawdę w tym momencie sieć hoteli dla zwierząt, petsitterzy, którzy mogą przyjąć zwierzę do siebie lub też po prostu zamieszkać z nim. Także naprawdę jest wiele sposobów, żeby to zwierzę zabezpieczyć na czas naszego wyjazdu, a też zachęcamy do tego, żeby swoje psy zabierać na wakacje. Jeśli chodzi o koty, no to w domu zasłaniamy okna, zasłaniamy rolety, zapewniamy zawsze świeżą wodę. Są też maty chłodzące, które można zaproponować kotu, żeby na nich po prostu sobie leżał. Nie dopuszczamy do tego, żeby zwierzę się wylegiwało w największym słońcu na balkonie, bo to się może skończyć udarem po prostu. Natomiast jeśli chodzi o psy, no to tutaj musimy się wykazać zdrowym rozsądkiem, czyli skracać spacery wtedy, kiedy są największe upały, wybierać może leśne czy jakieś trawiaste ścieżki, a nie rozgrzany asfalt, bo po prostu można poparzyć łapę. Skupmy się na tym, żeby te dłuższe spacery planować raczej na wczesne poranki albo na późne wieczory. No i zorganizujmy tym zwierzętom czas w domu, bo jeśli nie będą wybiegane, no to muszą w jakiś inny sposób rozładować swoją energię. Tutaj są najlepsze jakieś zabawy wyjściowe, albo w ogóle bawienie się z psem w domu. To pomoże im przetrwać te trudne dni.